szaro, ponuro, zimno, wieje, gdzieniegdzie błoto, czyli jak zmotywować się podczas zimy na jazdę w mniej komfortowych warunkach. Cześć! Dziś mamy 25 lutego, czyli jakby nie patrzeć, jeszcze jest jakieś dobre 3 tygodnie i będziemy mieli kalendarzową wiosnę. No jak widzicie, zima jest jaka jest, śniegu nawet w lesie za bardzo nie ma. Teraz zresztą w sobotę była taka piękna pogoda, nawet w okolicach 8 stopni. Żałuję, że nie udało mi się właśnie pojechać, bo byłem w pracy, więc pozdrawiam Macieja z Ride With Me. Może innym razem uda się coś pokręcić. No i robię moją standardową pętlę, więc też tak sobie pomyślałem, że może zrobię taką krótką listę, która spowoduje, że będę miał mniej wymówek na to, żeby wyjść i pokręcić sobie na zewnątrz w gorszych warunkach. Pierwszym powodem może być to, że dzięki takiej jeździe jesteśmy w stanie podtrzymać naszą kondycję i jakby nie patrzeć, w sezonie zimowym jeździmy mniej, siedzimy w domu przeważnie więcej, no chyba że niektórzy biegają albo mają trenażer w domu, ale tutaj mówimy akurat, jeśli takiej opcji nie ma, no to wtedy jakby nie patrzeć, troszkę kilogramów może nam przybyć. Ja niby jeździłem trochę na trenażerze i właśnie staram się wychodzić też na dwór, żeby coś pokręcić, to i tak ten kilogram mi przybył, bo jednak no, mniej się jeździ. Zimą bardziej spalamy tłuszcz niż węglowodany. To jest też idealna okazja właśnie, żeby za bardzo nie przybyło tych kilogramów. No to może być właśnie z jednym z takich powodów. A dzięki temu, jeśli będziemy mieli kondycję, no to łatwiej będzie nam rozpocząć, a raczej kontynuować sezon, jak już przejdziemy właśnie na wiosnę i lato, bo kondycja będzie, 4 litery do roweru i siodełka będą przyzwyczajone, więc można od razu ruszać z jakimiś fajnymi dystansami, dłuższe wycieczki i nie trzeba się przyzwyczajać do roweru. Kolejnym punktem byłyby ciuchy. Jakby nie patrzeć, trzeba się przygotować na takie gorsze warunki i się odpowiednio w miarę ubrać. Ale na szczęście nie trzeba wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. W moim przypadku ja akurat mam zwykłe rękawiczki rowerowe, takie bardziej jesienne, wiosenne, ale też mam jeszcze drugie rękawiczki, które kiedyś sobie kupujemy jak chodziłem w góry. I jedne są właśnie takie fajne, idealnie dopasowane do dłoni, a drugie są troszkę większe, więc jedne na drugie po prostu zakładam i mam taką, powiedzmy, fajną dwuwarstwową rękawiczkę, że jak jest cieplej albo zimnie, to sobie w zależności od tego zakładam jedną albo ściągam, nie? Więc też można sobie w taki sposób rozwiązać. No chyba, że jest naprawdę bardzo zimno, no to wtedy wiadomo, że jednak lepiej sobie kupić jakieś zimowe. Dobrze też mieć czapkę. Jakąś ja mam akurat taką brubeka, tam termo jakoś tam, więc fajna, cienka, dużo miejsca nie zajmuje, a uszy ogrzewa, więc jest w sam raz, nawet jak to jest minus 2-3 stopnie. Nogawki to mam takie z Polarem, dłuższe, ze sklepu na D. Też mam Shimano, takie ochraniacze. Ogólnie się sprawdzają dobrze, ale jak już tak jadę dłużej niż 2 godziny i się robi naprawdę zimno i słońce zajdzie, no to wtedy właśnie już jest gorzej w palce, przynajmniej u mnie, bo te buty co mam to też są takie zwykłe, bardziej pod wiosnę, lato niż zimę, więc tam ten chłód przysiąga trochę, nawet jak mam grube skarpety merino założone. Więc na pewno czasem lepiej by było sobie jakieś zimowe trekkingowe założyć, jeśli macie bardziej surową zimę. Bo u nas na przykład na naszym Pomorzu to no, te zimy są takie sobie. Ostatnio były jakieś tam przymrozki, ale to głównie było i tak
w nocy, a tak już właśnie 10, 12 to się nawet robiło -1, -2, a po 13, 14 jak podchodziło, czasami można było nawet 0 czy tam +1 zobaczyć, więc nie było tak źle. Tutaj na górze, jak widzicie, pomarańczowa taka przeciwwiatrówka, rowerowa bluza ze sklepu na D, też taka bardziej pod wiosnę, jesień, ale pod spodem jeszcze mam rękawki z Polarem, też właśnie z podobnej serii co nogawki i taka powiedzmy bluza termo z długim rękawkiem i jeszcze na środku, żeby właśnie ten środek ciepło trzymał, to mam taką zwykłą koszulkę rowerową, więc to mi mniej więcej starcza. Jak już się robi właśnie wilgotno i tak jak dzisiaj trochę tam mgliście czasami jest, no to wtedy jeszcze zakładam sobie przeciwdeszczówkę po prostu i to mi wystarcza, bo wtedy się w ogóle już nie wychodzę, bo żadna wilgoć mnie nie przysiąknie, nie? Bo te ciuchy, co mam teraz, są bardziej oddychalne, więc jak naprawdę jest wilgotno albo trochę popada, to wtedy jednak da się odczuć ten chłód. Ale jednak, no, jakby nie patrzeć, nie trzeba nie wiadomo ile wydać, a nawet jak nie chcecie dużo wydawać, to jakiś plecak sobie wziąć, jakąś puchówkę właśnie, jak sobie tak usiądziecie, albo w ogóle, żeby się rozgrzać. No i też nie bójcie się startować, jak jest chłodno, bo jakby nie patrzeć, się rozgrzejecie. No ja akurat teraz trochę usiadłem na chwilę, no to wiadomo, te ciepło zejdzie ze mnie. Kolejnym podpunktem byłby termos. W taką pogodę dobrze sobie wziąć termos i kto co lubi. Ja akurat mam herbatę, ale też często sobie zabieram kawę ze sobą. Czasami właśnie biorę palnik i po prostu sobie zaparzam kawę w terenie. Tak jak teraz tutaj mam wiatę, bym mógł tak zrobić, ale dzisiaj akurat nie brałem, bo jest dosyć wcześnie i kawy już piję z rana. I wtedy można się trochę rozgrzać. Ale trzeba pamiętać o tym właśnie, żeby się napić, bo nawet jak wychodzimy na to godzinę, dwie, to organizm nam się trochę odwadnia, jak mamy jakiś tam właśnie wysiłek i jeździmy na rowerze, a zimą jednak za bardzo pić się nie chce. Zimna woda z bidona nie zawsze zachęca, no i też szkoda gardła. Tego fajnie właśnie sobie tak z termosu coś ciepłego wypić. No, o tym właśnie trzeba pamiętać, bo potem jakby nie patrzeć po jeździe, jak nie odwodzimy sobie organizmu, no to mamy lepsze recovery. I to powoduje właśnie, że nie mamy jakiejś kolejnej wymówki na to, że nie chce się nam znowu jechać, bo nie mamy sił, albo byliśmy zmęczeni po ostatniej jeździe. Kolejnym punktem byłoby przebywanie pośród natury. Ja akurat mam fajnie tutaj w Tczewie, bo parę kilometrów od domu właśnie mam lasy, gdzie są fajne szutry, takie leśne drogi. No i teraz, jak widzicie, eleganckie asfalty, gdzie można właśnie nacieszyć się ciszą, spokojem i pojeździć sobie trochę właśnie w lesie. A jeśli nie macie blisko takich terenów, to zawsze możecie sobie gdzieś wokół komina na komucie, czy sobie skorzystać z kwadratów i poszukać jakieś nowe ścieżki, okolice i sobie do kolekcji pododawać, właśnie pozwiedzać. Może coś nowego odkryjecie, więc zawsze to dodatkowa motywacja na to, żeby wyjść i sobie jakoś eksploracyjnie pojeździć. A następnym punktem byłoby przygotowanie wszystkiego dzień wcześniej. Czyli tak jak dzisiaj wracam z trasy, od razu rower sobie przeczyścić, łańcuch nasmarować, jeśli jest to wymagane, żeby rower już był gotowy na następną jazdę. A ciuchy tak samo. Jeśli trzeba, od razu do pralki wrzucić, przeprać, żeby się suszyły, a potem przed jazdą, żeby wszystko już było gotowe i czekało na nas, żeby tylko ubrać się i ruszyć na kolejną wyprawę. Bo jakby nie patrzeć, jak tego nie zrobimy od razu, to potem mamy wymówkę, że ciuchy zapomnieliśmy przeprać, rower trzeba jeszcze przeczyścić, to nam się nie chce i wtedy ta motywacja trochę spada. Dlatego
najlepiej zrobić sobie właśnie to już wcześniej. A propos właśnie przygotowywania rzeczy, jeszcze zapomniałem przy ciuchach powiedzieć, że spodenki mam najzwyklejsze Van Ryzela ze sklepu na D. Tak naprawdę co bardziej letnie, wiosenne, ogólnie na cieplejsze pory, ale jakoś, jeśli naprawdę nie ma dużych minusów i mega wilgoci, mgły, deszczów i takich naprawdę ciężkich warunków, to mi dają radę na 4 sezony. A tak jak mówiłem, te nogawki wysoko sięgają właśnie na udach, no to zimno mi nie jest. Dlatego też nie musiałem kupować jakichś właśnie długich spodni specjalnych pod zimę, tylko właśnie używam te krótkie z tymi nogawkami. I właśnie wtedy pozostaje taka uniwersalność, którą stosuję właśnie w górach, czyli ubieranie się na cebulkę. Jak jest zimno, zakładam. Jak jest już ciepło, człowiek się rozgrzał, to wtedy mogę ściągać. Więc można sobie naprawdę fajnie dostosowywać warstwy do warunków, jakie aktualnie ma się właśnie w danym dniu i na trasie. Oszukanie samego siebie, czyli następny punkt, jaki możemy wykorzystać do tego, żeby właśnie zmotywować się, aby wyjść na rower, jest tym, że nie ustalajmy sobie jakiejś długiej trasy, tylko powiedzmy sobie, że wychodzę na jakieś pół godzinki, może godzinkę, jakoś tak nie za dużo, żeby sobie gdzieś tutaj wokół komina, wokół domu pokręcić, nawet po DDR, jeśli pozostaje tylko taka opcja. A zdziwicie się, że jak zaczniecie już trochę jeździć, się rozgrzejecie, się zrobi w miarę przyjemnie i wtedy najdzie chęć, żeby jednak sobie pojeździć trochę dłużej. Bo zawsze najgorszy moment jest właśnie zmotywowania się na to, żeby wyjść na ten dwór. Jak już zrobicie ten pierwszy krok, to następne właśnie sprawiają znacznie mniej problemu. Teraz może taki trochę mniej popularny argument, bo nie każdy może takie rzeczy właśnie preferować, to samotność na trasie. W takich warunkach jesteśmy bardzo często sami na trasie. Nawet właśnie na takich drogach asfaltowych, ulicach nie ma nawet za dużo aut, bo pogody są mniej zachęcające na to właśnie, żeby wyjść, aby sobie pojeździć czy pobiegać. No to ludzie przeważnie, jak już wyjeżdżają gdzieś z samochodem, to przeważnie w jakichś konkretniejszych sprawach niż takich rekreacyjnych. Wtedy właśnie jak tam byłem w tym lesie i ogólnie na tych pobocznych drogach, to tak naprawdę nie widziałem żadnego biegacza ani rowerzysty. A jakby nie patrzeć, jak już się zacznie właśnie wiosna, lato i fajniejsze pogody, no to ludzi będzie zdecydowanie więcej korzystać z takiej aktywności. Zwłaszcza jak chcecie uciec od tego zgiełku, a mieszkacie w dużym mieście, to wtedy takie jazdy są naprawdę bardzo przyjemne i relaksujące. Ale też oczywiście wszystko zależy od tego, jakie macie tereny wokół siebie, bo jeśli macie jakieś bardzo popularne trasy rowerowe, na przykład Velo Dunajec, Mierzeja Wiślana, no to miejscowi tam na pewno częściej motywują się do tego, żeby jednak skorzystać z takiej aktywności. No właśnie,
czasem jak się wyjdzie na rower, można spotkać ciekawe rzeczy. No i wypadałoby zakończyć tą listę. Ale na sam koniec jeszcze trzeba dodać jeden ważny punkt. Czyli pokusy. Bo jakby nie patrzeć, zmotywowaliśmy się do tego, żeby wyjść na dwór. Zmęczyliśmy się, pojeździliśmy. Jesteśmy z siebie zadowoleni, że jakiś wysiłek został zrobiony, żeby poprawić sobie właśnie kondycję i pospalać te kalorie. No to trzeba, jakby nie patrzeć, teraz wyrównać to, nie? Więc jak spaliliśmy kalorie, no to dobrze sobie właśnie teraz zjeść coś bardziej sytego w nagrodę. Czy to właśnie jakiś tam kebab, pizzę, słodycze, co kto lubi. Bo jakby nie patrzeć, nagroda na koniec trasy się należy. Ja już niebiesko-żółtym szlakiem wjeżdżam do Tczewa. Więc zostało mi tutaj, jak patrzę, 4 km do tego, żeby dojechać do domu. Więc mogę w sumie powiedzieć, że udało mi się trafić w te okienko pogodowe, zanim zaczną się te prognozowane opady deszczu. Ale nie ukrywam, że przed startem dzisiejszej trasy ciężko było mi się zmotywować właśnie z wyjściem na rower. Ale dzień wolny, inne dni za bardzo się lepiej nie przedstawiają. Do tego dużo dni w pracy będę w tym tygodniu, więc okazji też się będzie. No to naprawdę nie chciałem zmarnować wolnego dnia siedząc w domu. No to sobie właśnie tak zacząłem myśleć, jakie rzeczy mogłyby spowodować, żeby się bardziej zmotywować na to, aby wyjść właśnie na rower. Ja jeszcze dodatkową motywację miałem, że chciałem nagrać właśnie film, aby Wam te takie punkty przekazać, co można sobie właśnie zrobić, żeby ułatwić z wyjściem na rower w gorszych warunkach. A jeśli macie jakieś dodatkowe rzeczy, które Was motywują do tego właśnie, aby sobie pojeździć, to napiszcie w komentarzach. Na pewno się przydadzą nie tylko mi, ale też i innym osobom, żeby mieć właśnie jakieś dodatkowe rzeczy motywujące do tego, aby się też poruszać. Ode mnie na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia i aby do wiosny. Cześć!